Panie i panowie, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby omówić teorię o Plants vs Zombies. Taką bardzo mocną teorię, która odmieni fabułę tej gry na zawsze. Ta teoria rozwali wam głowę. Więc tak, zacznijmy. Jest 2009 rok. W stanie Nowy Meksyk, na granicy z Meksykiem, mieszka pewien bezimienny typek, czyli typek, którym gramy. Bezimienny wraz z jego sąsiadem, Crazy z szalonym Dave'em, mają znajomości w Meksyku. Konkretniej znają się z bossami największych meksykańskich karteli. Boss jednego z tych kartelów wysyła bezimiennemu na imieniny całego tira koksu. Szybko okazuje się, że amerykańska policja dowiedziała się o przemycie i chce przeszukać dom bezimiennego w poszukiwaniu narkotyków. Bezimienny mówi o tym pojebanemu Dave'owi i wpadają na zajebisty pomysł, czyli ojebanie całego koksu, zanim pały przyjadą. Miało to jednak swoje nieprzewidziane konsekwencje. Bezimienny i szalony Dave zaczęli mieć halucynacje. Dave stał się jeszcze bardziej pojebany niż zawsze. Zaczęli widzieć hordy zombie idące w stronę ich domów, więc spadli na pomysł zasadzenia konopi indyjskiej, która była dołączona do tira koksu. Konopie okazały się być w rzeczywistości popierdolonymi roślinami, napierdalającymi pociskami w zombie, które oczywiście były wymysłami chorej wyobraźni szalonego Dave'a i jego sąsiada, czyli bezimiennego. I to tak w zasadzie jest cała teoria. Wyjaśnia ona całą fabułę Plants vs Zombies. Cała akcja gry, która się dzieje, to halucynacje, które są są skutkiem ojebania tira koksu. Myślę, że ta teoria jest naprawdę mega mocna i że ona mówi nam o tym, co tutaj zaszło, tak? Ja naprawdę myślę, że ta teoria to jest rozwiązanie fabuły Plants vs Zombies. To jest to. Znaleźliśmy rozwiązanie. Udostępniajcie, klikajcie. Niech więcej osób dowie się o tej świetnej teorii. Zapraszam do moich innych świetnych filmików oraz zapraszam też do moich przyszłych teorii, bo będą też przyszłe teorie. Wezmę się za FNAF-a i za parę innych gierek, za Half-Life'a też. Będą takie crazy teorie. Ja już kończę pierdolenie na dzisiaj. Pozdrawiam, Galaktyczny Liban. Albo wiecie co? To jeszcze jednak nie koniec. Mam jeszcze alternatywną teorię. Gdyby ta teoria, którą powiedziałem przed chwilą, wam nie popasowała, mam też inną teorię. Posłuchajcie zatem. Jest rok 1986, 27 kwietnia. W pewnym domu znajdującym się w ukraińskiej SSR w Związku Radzieckim mieszka pewien bezimienny człowiek. W wyniku promieniowania jonizującego wytworzonego i uwolnionego do atmosfery przez katastrofę elektrowni atomowej w Piździeszewicach Dolnych całe miasto zostaje ewakuowane, prócz bezimiennego jego sąsiada, któremu zachodnia propaganda dała nazwę Crazy Dave ze względu na jego niedojebanie mózgowe. Promieniowanie sprawiło, że bezimienny i Crazy Dave zaczęli mieć halucynacje, a rośliny w ich ogródku zaczęły być jakieś zjebane. Bezimienny wraz ze swoim zjebanym koleżką zaczęli widzieć zombie nacierające falami na ich domy, co tak naprawdę było wymysłem ich chorej wyobraźni. Armia Związku Radzieckiego, widząc, co tam się odpierdala, postanowiła zbombardować ich domy. No, i to taka alternatywna teoria. Myślę, że to jest mega spoko i że też dużo wyjaśnia. To wyjaśnia wszystko, skąd te zombiaki, skąd te rośliny, dlaczego Crazy Dave jest taki kurwa pojebany. No, i teraz możemy kończyć ten filmik. Pozdrawiam
Galaktyczny Liwan. Mam nadzieję, że się podobało. Bajo jajo.